Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście jesteśmy w trakcie posiedzenia. Zakończyła się pierwsza część dotycząca bardzo ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem w zakresie zewnętrznym, jak i wewnętrznym Unii Europejskiej. Przedstawiłam stanowisko Polski, które bardzo mocno wspiera konkluzje zaproponowane w tej części obecnego szczytu Rady Europejskiej. W naszym przekonaniu Europa powinna robić więcej dla swojego bezpieczeństwa, tak właśnie w zakresie zewnętrznym i wewnętrznym, zagrożonym przez terroryzm. Rozmawialiśmy o tym. Są różne propozycje. My stoimy na stanowisku, że przede wszystkim to nadszedł czas na to, żeby walka z terroryzmem była skuteczna. I dobrze, że ten temat wybrzmiał dzisiaj na naszym posiedzeniu i również myślę, że te konkluzje, które zostały przyjęte, pokazują, że tego typu myślenie zaczyna przeważać w Unii Europejskiej. Polska jest gotowa do wzmacniania europejskiej polityki obronnej oraz do przystąpienia do wzmocnionej współpracy strukturalnej, czyli PESCO. Kluczowe oczekiwania Polski to spójność działań Unii Europejskiej z NATO, naszymi zobowiązaniami w ramach tej organizacji oraz naszymi krajowymi planami obronnymi. Na wniosek Polski zostały sformułowane ścisłe zapisy w sprawie NATO, odnoszące się także do deklaracji warszawskiej. Będziemy zabiegali, aby polityka unijna odpowiadała na wyzwania dla bezpieczeństwa płynące tak z południa, jak i ze wschodu. Unijna polityka bezpieczeństwa musi być oparta o równowagę strategiczną. Konkluzje we właściwy sposób odnoszą się do celów Europejskiego Funduszu Obronnego. Chcemy, by był on w pełni dostępny dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i dlatego zabiegaliśmy o odnotowanie tam firm o średniej kapitalizacji, takich jak PGZ, a także firm mniejszych i średnich. Konkluzje odniosły się także do utworzonego niedawno Centrum Eksperckiego do Spraw Zagrożeń Hybrydowych z siedzibą w Helsinkach. Polska, przypomnę, jest państwem założycielem centrum i aktywnie włączy się w jego pracę. Centrum będzie zajmować się w całym spektrum zagrożeń hybrydowych, w tym tych płynących z południa, jak i co szczególnie ważne ze wschodu. Chcę również odnotować, że z inicjatywy Polski powstał list dotyczący znaczenia budowy rynku cyfrowego dla Europy. List podpisany przez 17 szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Jest to dowód naszej determinacji i gotowości do współpracy w tej sprawie. Chcemy ambitnej i szybko wprowadzanej w życie agendy cyfrowej. W pełni ukształtowany rynek cyfrowy przyniesie rocznie wzrost unijnego PKB o kwotę 415 miliardów euro. Jest to kluczowy dziś wymiar wspólnego rynku i filar strategii odpowiedzialnego rozwoju prowadzonego przez polski rząd. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję pani premier. Szanowni Państwo, z uwagi, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, iż szczyt właśnie trwa i przed nami kolejne bardzo ważne spotkania pani premier Beaty Szydło z innymi liderami europejskimi. Dosłownie 2 pytania. Bardzo proszę. Najpierw telewizja TVP Info. Dzień dobry, Dominika Czasić, TVP. Pani premier, dzisiaj był w Brukseli także Grzegorz Schetyna, który na spotkaniu z szefami rządów wywodzącymi się z partii chadeckiej zadeklarował w imieniu Platformy Obywatelskiej, że samorządy kierowane przez Platformę oraz parafie będą przyjmować uchodźców. Powiedział na początek o grupie kilkudziesięciu osób, kobiet z dziećmi. I pytanie jest takie, czy to nie stoi w kolizji ze stanowiskiem rządu, który nie chce przyjmować uchodźców i jakie są możliwości prawne, by coś takiego miało miejsce. Czy może po prostu samorząd powiedzieć, że wbrew decyzji rządu będzie przyjmować osoby i czy to mają być osoby zweryfikowane, czy też nie? Politykę migracyjną prowadzi rząd i wykorzystywanie dla celów politycznych nieszczęścia, jakim jest los tych, którzy próbują dotrzeć do Europy i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, jest po prostu niegodne. I myślę, że warto, żeby liderzy polskiej opozycji przestali wreszcie uprawiać politykę właśnie na problemie migracyjnym.
Polski rząd mówi bardzo jasno i naprawiamy to, co poprzedni rząd, przypomnę rząd Platformy, reprezentowany przez panią Ewę Kopacz, przy wsparciu Donalda Tuska, przewodniczącego Donalda Tuska, zaakceptował, czyli politykę, która miała doprowadzić do przyjmowania migrantów w Polsce. Zgodzono się na kwoty. Będziemy jutro bardzo rozmawiać na ten temat, to będzie temat jutrzejszego spotkania, ale my w tej chwili proponujemy rozwiązania, które z jednej strony, i chcę to bardzo mocno podkreślić, mają przede wszystkim skutecznie pomagać tym, którzy tej pomocy pomagają. Prowadzimy bardzo ożywioną i ambitną politykę humanitarną. Chcemy wspierać tych wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują, tam na miejscu. Polska angażuje się finansowo w pomoc w państwach, w których jest w tej chwili toczy się wojna. Przeznaczamy bardzo dużą pomoc na zarówno prowadzenie szpitali, odbudowę szpitali, szkół. W tej chwili przystąpiliśmy do projektu, który ma na celu odbudowę domów dla ludzi, którzy w Syrii, którzy stracili swoje mieszkania. Pomagamy w zakupie sprzętu medycznego. Zaangażowaliśmy się w akcję leczenia dzieci syryjskich i to wszystko będziemy kontynuować. To są znaczne kwoty, które będą jeszcze zwiększane. Do tego oczywiście należy jeszcze zaliczyć zaangażowanie Polski w ten projekt, który jest realizowany na poziomie Unii Europejskiej razem z Turcją. I uważamy, że ta pomoc humanitarna tam na miejscu przynosi bardzo dobre rezultaty. Drugi aspekt to jest oczywiście zaangażowanie się Polski w ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej i służymy pomocą tym wszystkim państwom, które do nas się w tej sprawie zwracają. Natomiast na pewno nie zgodzimy się na to, żeby prowadzić politykę, która będzie zagrażała bezpieczeństwu polskich obywateli. Więc jeżeli dzisiaj mamy jako skutecznie pomagać, angażować się w tę pomoc, to powinniśmy przede wszystkim wykazać tutaj wielką odpowiedzialność. I stąd mój apel do polityków opozycji, którzy dzisiaj próbują przede wszystkim właśnie politycznie wykorzystywać, tak jak wcześniej wspomniałam, nieszczęście ludzi i temat migracji. To nie jest prosta ani łatwa, to nie jest ani proste, ani łatwe zadanie. Wymaga oczywiście również ogromnej empatii, zaangażowania, ale przede wszystkim w naszej opinii musi być realizowana polityka migracyjna, która jest skuteczna. Szanowni Państwo, ostatnie pytanie. Bardzo proszę, pan redaktor. Mateusz Troszak, Polska Agencja Prasowa. Pani premier, chciałem zapytać o jutrzejsze spotkanie Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Macronem. Jakie tematy, jakie kwestie zostaną poruszone w trakcie tego spotkania? Jakie są oczekiwania pani premier od spotkania z prezydentem Francji? Dziękuję. Rzeczywiście jutro rano przed rozpoczęciem naszej debaty wśród przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej spotykamy się, Grupa Wyszehradzka spotyka się z panem prezydentem Macronem. Polska, ale też i moi koledzy z Grupy Wyszehradzkiej jesteśmy otwarci na współpracę z Francją i chcemy, żeby to była współpraca merytoryczna dotycząca konkretnych spraw i problemów, które możemy wspólnie podejmować zarówno na poziomie bilateralnym, jak i tutaj na poziomie Unii Europejskiej. Te ważne tematy dotyczą chociażby spraw obrony, dotyczą chociażby spraw związanych ze wspólnym rynkiem i to są tematy, które mam nadzieję zdominują tą naszą jutrzejszą dyskusję i będziemy mogli o tym porozmawiać. My jesteśmy otwarci na tę rozmowę, natomiast w jaki sposób ona się potoczy i jak będzie chciał prowadzić ją pan prezydent Macron, to zależy już tylko i wyłącznie od niego. Mam nadzieję, że to będzie rozmowa merytoryczna, a nie będzie opierał tego tylko i wyłącznie na pewnych stereotypach, czy próbował w jakiś sposób odnosić się z niechęcią do państw Europy
środkowej. My jesteśmy gotowi i otwarci do współpracy. Taki dialog jest potrzebny i taka współpraca jest potrzebna. Szanowni Państwo, musimy kończyć z uwagi na ograniczony czas. Jutro również będzie konferencja prasowa i będziecie Państwo mieli okazję do zadania kolejnych pytań i na pewno będą wyczerpujące odpowiedzi również na tej konferencji. Nie będzie żadnego ograniczenia czasowego. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.